Zbliża się konklawę. Kolejne konklawę w naszym życiu, kolejne konklawę w historii Kościoła. W historii mojego życia to już będzie trzecie konklawę. Pierwsze konklawę, które świadomie przeżyłem, to było konklawę po śmierci Jana Pawła II. Drugie konklawę, które świadomie przeżyłem, było po rezygnacji Benedykta XVI. I teraz trzecie konklawę. Trzecie konklawę, które oczywiście cały czas jest tajemnicą, bo konklawę jest wielkim teatrem. Wielkim teatrem staje się, choć na moment, takim miejscem i taką rzeczywistością Kościoła, która dla wielu z nas jeszcze jest nieodkryta. Chciałbym więc wam opowiedzieć o konklawę, opowiedzieć trochę o urzędzie papieskim, opowiedzieć trochę o tym, z czym to się wiąże i jak się ten zwyczaj, jak się ten obyczaj kształtował przez wieki. Ale oczywiście naszą historię musimy rozpocząć od początków chrześcijaństwa. Naszą historię musimy rozpocząć od zarania, od tego trzonu, z którego wyrasta Kościół, wyrasta nasza rzymska wspólnota. Na początku Kościoła, kiedy Kościół zaczął funkcjonować, trudno powiedzieć o czymś takim jak urząd papieski sensu stricte. Oczywiście my wierzymy w to i uznajemy, że głową Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jest Piotr. Piotr, czyli jeden z uczniów Chrystusa, Szymon Piotr, rybak, który i w piśmie, i w tradycji uchodzi za najważniejszą, za kluczową osobę w gronie apostolskim. Ona jest tą główną osobą, która ma zdanie, jego zdanie jest bardzo istotne, jego zdanie jest kluczowe w rozstrzyganiu różnego rodzaju sporów, które funkcjonują w tym pierwotnym Kościele. I od Piotra my wywodzimy znaczenie papiestwa jako takiego i wywodzimy tą myśl, że jest jedna osoba, że jest jeden przedstawiciel tego Kościoła, który ma ostatnie zdanie w sprawach wiary. Ma ostatnie zdanie w sprawach funkcjonowania Kościoła, tego jak ten Kościół powinien wyglądać. I to jest idea, która tkwi, jest fundamentem urzędu papieskiego. Ale jak te wspólnoty religijne chrześcijańskie funkcjonowały na początku istnienia chrześcijaństwa jako takiego? Otóż to były wspólnoty bardzo demokratyczne. To były wspólnoty, których ideałem było wspólne zarządzanie wspólnotą, którą tworzyli. Ten ideał wziął się od takiego ideału starożytnego polis. Na pewno w szkole uczyliście się o czymś takim jak polis. My to tłumaczymy dość nieudolnie w języku polskim na państwo, miasto. Natomiast to niekoniecznie jest państwo-miasto. To jest pewnego rodzaju polityczna wspólnota. Wspólnota polityczna gromadząca ludzi, którzy zarządzają tą wspólnotą, którzy mają na tą wspólnotę wpływ, którzy są w tę wspólnotę zaangażowani, którzy tworzą tę wspólnotę. To jest bardzo istotne. Oni muszą tworzyć wspólnotę, do której należą. Ci, którzy wykluczali się z tej wspólnoty, a raczej nie chcieli się angażować w działanie tej wspólnoty, po grecku nazywano idiotes, czyli ludzie, którzy nie chcą uczestniczyć w życiu wspólnoty. Oni nie byli ludźmi politycznymi. My dzisiaj bardzo często zaangażowanie polityczne, czy politykę oczywiście kojarzymy negatywnie i bardzo negatywnie podchodzimy do polityki, bo polityka bardzo często wymaga od nas plemienności, wymaga od nas tego, żebyśmy się opowiedzieli bardzo konkretnie, zero-jedynkowo po którejś ze stron. Bardzo często pozbawia nas wolności również, pozbawia nas wolności opinii, bardzo często podporządkowuje nas innym. W idei polis chodziło o coś innego. W idei polis chodziło o to, żeby współtworzyć rzeczywistość, żeby być zaangażowanym w tworzenie rzeczywistości. I ta lekcja polis była bardzo istotna dla pierwszych chrześcijan. Ta idea tworzenia wspólnoty, istnienia w wspólnocie była kluczowa, była fundamentalna. Z tego wywodzono również znaczenie
kapłaństwa jako takiego. Formalnie te pierwsze wspólnoty chrześcijańskie nie miały czegoś takiego jak kapłan. Kapłan w świecie starożytnym nie oznaczał człowieka, który jest biegły w teologii, który wyjaśnia nam świat, naucza nas moralnie. Kapłan to był pośrednik między człowiekiem a Bogiem. Kapłan to był ktoś, kto składał ofiary. Kapłan to był ktoś, kto był inną warstwą społeczną, kto był pewną grupą społeczną, która ponad innych była wywyższona, miała odpowiednią pozycję społeczną w tych skomplikowanych społeczeństwach starożytnych. To był kapłan. Natomiast pierwsze wspólnoty chrześcijańskie nie miały kapłanów jako takich. Nie mieli księży jako takich. Ta grupa dopiero zaczęła się tworzyć. Prawdopodobnie w II-III wieku po Chrystusie zaczyna tworzyć się taka wspólnota, którą chrześcijanie nie nazywają grupą kapłanów, tak jak byli kapłani starożytni, ale nazywają ją kleros, czyli nazywają ją klerem. Kleros to był dział ziemi. Dział ziemi, którą w świecie żydowskim przyznawano różnym grupom społecznym. Natomiast ci, którzy oddawali się władzy duchowej, ci, którzy stawali się duchownymi, nie otrzymywali owego klerosu, czyli działu. Natomiast ich działem był Bóg. Ich działem był Bóg i ich działem był duch. Więc dlatego tę grupę duchownych zaczęto nazywać w świecie chrześcijańskim klerem. Ale to jest dopiero III, IV wiek, kiedy ta grupa się kształtuje, zaczyna się wyróżniać spośród innych, zaczyna mieć różne cechy charakterystyczne. Natomiast wcześniej ewidentnie mamy wspólnotę ludzi. Oczywiście mamy wspólnotę ludzi, w których są osoby, które w sposób szczególny mają predyspozycję do nauczania, w sposób szczególny interesują się kwestiami teologicznymi i oni oczywiście zaczynają na tej tle grupy wyrastać i zaczynają zyskiwać rangę nauczycieli. Z pewnością kimś takim są apostołowie, którzy cieszą się tym autorytetem w grupach chrześcijan. Autorytetem tego, że znali Chrystusa, znali Jego nauczanie, pierwsi zetknęli się z owym nauczaniem. Ale nawet jeżeli sięgniemy do dziejów apostolskich, to zauważmy, że ci apostołowie nie mają władzy absolutnej. Nie mają w tych grupach władzy absolutnej. Kościoły, które tworzą się, te wspólnoty religijne, gminy chrześcijańskie, które tworzą się w różnych miastach, są gminami, które funkcjonują na zasadzie wspólnoty. I na zasadzie wspólnoty różnego rodzaju rzeczy są rozstrzygane. Na pewnym etapie historii, do końca nie wiemy kiedy, z tej wspólnoty zaczynają wyrastać pierwsze urzędy, które mają zajmować się zarządzaniem tymi wspólnotami. Wynikało to z rozrostu tych wspólnot, bo o ile mamy jeszcze malutką, niewielką wspólnotę, no to oczywiście możemy nią zarządzać w sposób bardzo transparentny, demokratyczny. Każda z osób tworząca wspólnotę może być tak samo istotna. Ale w momencie, kiedy społeczność chrześcijańska się rozrasta, no musi być ktoś, kto musi zacząć zajmować się zarządzaniem taką grupą. Powstaje grupa tak zwanych starszych, czyli presbiteros, od tego dzisiejsze słowo presbiter. No i druga taka grupa to jest episkopos. Na samym początku kształtowania się tych grup te dwa pojęcia stosowane są zamiennie. Czyli są episkopos, presbiteros czasami oznacza dokładnie tę jedną i tę samą osobę. W III wieku to już zaczyna się zmieniać. Presbiteros i episkopos zaczynają być trochę innymi urzędami. Faktycznie widzimy, że słowo episkopos, które oznacza tyle co zarządzający, a presbiteros oznacza tyle co starszy, zaczynają stawać na czele gmin chrześcijańskich. Więc to są biskupi. To są dzisiejsi biskupi, którzy zaczynają stawać na czele gmin chrześcijańskich, którzy dbają o spójność teologiczną funkcjonowania tych grup. To są ludzie, którzy zaczynają odpowiadać za kult. To są ludzie, którzy zaczynają dbać o tą wspólnotę i to, jak ta wspólnota funkcjonuje.
Pytanie zasadnicze, czy od samego początku mamy więc kogoś takiego jak biskup Rzymu? Oczywiście tradycja uczy nas, że takim pierwszym biskupem Rzymu jest święty Piotr. Jest święty Piotr, więc człowiek, który był uczniem Chrystusa, był wyznaczony przez samego Chrystusa jako lider pozostałych apostołów, jako ktoś, kto jest najważniejszy w tej grupie apostołów. Nie mamy jednak żadnych przekazów w Nowym Testamencie, które by jasno stwierdzały, że Piotr znalazł się w Rzymie. O tym mówi nam tradycja bardzo wczesna, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że Piotr faktycznie w Rzymie się znalazł. Wiemy na pewno, że znalazł tam się święty Paweł. I połączenie tych dwóch postaci, świętego Piotra i świętego Pawła, niewątpliwie predestynowała Rzym do bardzo wysokiej pozycji w kościele chrześcijańskim, we wspólnocie chrześcijan, bo jeszcze mówimy wtedy o niepodzielonym kościele. Rzym oczywiście dodatkowo był stolicą ówczesnego świata. Był najważniejszym miastem w ówczesnym świecie. Można wręcz powiedzieć, że był jedynym miastem pisanym z dużej litery, dlatego że inne miasta nazywane były po prostu oppidum. Natomiast urbis to tylko było jedno miasto. Jedno miasto, jakim był Rzym. Rzym jest najważniejszym miastem. Rzym oddaje istotę miejskości jako takiej. Więc Rzym w świecie starożytnym stanowi centrum rozważań. Jego historia stanowi wówczas centrum datacji. Świat i czas w świecie liczony jest od powstania Rzymu, od ufundowania Rzymu, od wybudowania Rzymu. To jest miara czasu. Dopiero tę miarę czasu zastąpi inna miara, jaką będą narodziny Chrystusa. Więc to jest miasto, którego siła i którego wpływ będzie na tyle ogromny, że w sposób oczywisty ktoś, kto stanie na czele Kościoła rzymskiego, zaczyna odgrywać w świecie chrześcijańskim ważną, istotną rolę. Ale my tak naprawdę jako historycy do końca nie wiemy, kiedy we wspólnocie rzymskiej wykształcił się zwyczaj wybierania jednego biskupa. Jest taki człowiek, który się nazywa Ignacy Antiocheński. To jest biskup Antiochii, który funkcjonował na przełomie I i II wieku naszej ery, który pisząc różnego rodzaju listy pasterskie opisywał przede wszystkim Kościół Wschodni i tam faktycznie wymienia tych biskupów, którzy stoją na czele różnych gmin chrześcijańskich, ale w Rzymie na przykład takiego biskupa nie opisuje. Nie wymienia takiego biskupa. My oczywiście znamy listy biskupów Rzymu, ale one są późniejsze. One są dopiero z przełomu II-III wieku. Zaczynamy poznawać te listy biskupów rzymskich. Być może takie osoby oczywiście funkcjonowały. Funkcjonowały osoby, które cieszyły się autorytetem, ale wracajmy do tej myśli podstawowej. Te pierwsze gminy chrześcijańskie są wspólnotami. I tak samo funkcjonuje wybór kogoś, kto stoi na czele tej wspólnoty. Więc pierwsi papieże, czy pierwsi biskupi Rzymu nie byli wybierani na takiej zasadzie, że wskazywała ich jakaś grupa kardynałów, jakaś wyselekcjonowana grupa prezbiterów. Nie, to nie wyglądało w ten sposób. Biskupa wybiera cała społeczność chrześcijańska. I w historii papiestwa to jest pierwszy sposób wyboru papieża. Tym sposobem jest wybór przez całą wspólnotę chrześcijańską, w przypadku biskupa Rzymu, przez całą wspólnotę rzymską, chrześcijan, którzy mieszkają w Rzymie. To jest istota i to jest fundament funkcjonowania wspólnoty, tej pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Ale także władzy papieskiej. Władza papieska bierze się z woli wspólnoty. Ta wspólnota była ważna z jednego bardzo istotnego punktu widzenia. Otóż wspólnota chrześcijaństwa uznawała jedynie dwóch kapłanów. Jedynym kapłanem był Chrystus, to jest jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem. I drugim kapłanem jest cała wspólnota chrześcijan. Cała wspólnota chrześcijan to jest wspólnota kapłańska. To jest wspólnota jako taka, ale funkcjonująca właśnie jako wspólnota. Stąd też ta wspólnota kapłańska nadawała władzę przyszłemu biskupowi. I tak biskupi byli wybierani w różnych wspólnotach chrześcijańskich, w tym także we wspólnocie rzymskiej.
Wiemy, że w świecie starożytnym wspólnota rzymska, z tych powodów, o których już wspominałem, zaczęła odgrywać coraz większe znaczenie. Mamy listy z początków III wieku, z przełomu II i III wieku, które wyraźnie wskazują, że w różnego rodzaju sporach, które wybuchały na świecie, często odwoływano się do biskupa Rzymu albo proszono biskupa Rzymu lub całą wspólnotę rzymską o to, żeby ta wspólnota rzymska się wypowiedziała na temat jakichś problemów, wskazała, jak te problemy należy rozwiązać. I to pokazuje, że biskup Rzymu odgrywał istotną rolę. Ja o tym już wcześniej wspominałem. To wiązało się przede wszystkim z domniemanym pobytem świętego Piotra i z silną tradycją, że święty Piotr był w Rzymie i tam stracił życie, tam został ukrzyżowany do góry nogami, tam narodził się na nowo dla Boga, czyli odbyło się jego męczeństwo. No i drugi element to jest święty Paweł. Musimy pamiętać o świętym Pawle, dlatego że święty Paweł to jest człowiek, do którego autorytetu w kościele chrześcijańskim bardzo silnie się odwoływano. I to te dwie osoby, ich podwójny pobyt w Rzymie, to on przede wszystkim decydował o tym autorytecie Rzymu w świecie chrześcijańskim. Są historycy, którzy na przykład uważają, że nie wszystkie listy, które znajdują się w Nowym Testamencie, listy świętego Pawła, faktycznie przez świętego Pawła zostały napisane. Mowa tutaj jest przede wszystkim o tych listach duszpasterskich, 2 listach do Tymoteusza chociażby, do Tymoteusza. Te 2 listy kwestionuje się czasami to, że ich autorem był święty Paweł, ale niewątpliwie człowiek, który te listy pisał, jeżeli nawet nie był to święty Paweł, to autorytetem świętego Pawła się posłużył. Dlaczego on się posłużył autorytetem świętego Pawła? Te listy duszpasterskie opowiadają nam przykład tam o strukturze Kościoła. Możemy więc domniemywać, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa toczyła się jakaś polemika, toczył się jakiś spór, toczyła się jakaś dyskusja, jak ta struktura pierwotnego Kościoła ma wyglądać. I w tym sporze potrzebny był autorytet. Potrzebny był bardzo silny autorytet, który powie, jak ma być. Więc jeśli tych listów nie napisał święty Paweł, napisał ktoś inny, to posłużył się autorytetem po to, żeby dać tym treściom, tym tekstom bardzo silną sankcję. Że tak ma być, bo tak napisał święty Paweł. To pokazuje, jakie było ogromne znaczenie świętego Pawła w pierwszych kościołach chrześcijańskich. I to połączenie z jednej strony świętego Piotra, który niewątpliwie jest człowiekiem w tej pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej niezwykle istotnym, ale z drugiej strony świętego Pawła z całą jego teologią, z nauczaniem i z autorytetem, którym cieszył się w kościele. On zakładał szereg wspólnot też w świecie starożytnym. To połączenie powodowało, że Rzym zaczynał odgrywać istotną rolę. Ale takich miast, które odgrywały istotną rolę, było dużo. Bardzo ważnym biskupem był biskup Antiochii, pierwszej dużej wspólnoty chrześcijańskiej, oprócz tej wspólnoty jerozolimskiej, która po powstaniu, jaki wybuchł w Jerozolimie w latach 70., zaniknęła. Później zaczęła się odtwarzać, ale zasadniczo mamy biskupa Antiochii. Mamy oczywiście biskupa Aleksandrii, bardzo istotnego. Mamy biskupa rzymskiego, no ale mamy też biskupa nowego, fantastycznego miasta, jakim jest Konstantynopol. I to są ważni ludzie w świecie chrześcijańskim. Papież, który jest w Rzymie, czy biskup Rzymu, oczywiście ma pewną pozycję, ale to jest w świecie pierwszych chrześcijan pozycja honorowa. Powiedziałem oczywiście o tej próbie odwoływania się do papieża, do decyzji papieża, do decyzji biskupa Rzymu. Czasami tak bywa, ale jednak ta pozycja, która w pierwszych wiekach chrześcijaństwa jest nadawana biskupowi Rzymu, to jest pewnego rodzaju pozycja honorowa. Pozycja honorowa, to pierwszeństwo honorowe. To jest to, o czym myśli świat pierwszych chrześcijan w stosunku do innych wspólnot, które istnieją na świecie. I taki jest początek papiestwa. Taki jest początek funkcjonowania tego urzędu. Ja może jeszcze dodam, że w tekstach starożytnych papieżami bywają w ogóle nazywani wszyscy biskupi. Później faktycznie papieżem będzie nazywany ten jeden konkretny biskup Rzymu.
Natomiast pojęcie papa pojawia się również w stosunku do innych biskupów, którzy funkcjonują na tym świecie. On później zacznie przylegać jedynie do biskupa rzymskiego. Bardzo ważnym momentem w historii jest cesarz Konstantyn. Cesarz, który uczyni chrześcijaństwo oficjalną religią Imperium Rzymskiego. I oczywiście dla chrześcijan to będzie bardzo ważny moment, dlatego że to będzie moment zakończenia prześladowań, oczywiście bardzo silne wsparcie organizacyjne, ale też bardzo silne wsparcie, można powiedzieć, teologiczne, dlatego że chrześcijanie musieli określić swoją teologię, musieli określić, w to, co wierzą. I to jest bardzo ważny, istotny moment, stąd wziął się Sobór w Nicei z 325 roku, stąd wzięło się credo. Szereg konsekwencji miało to, że cesarz uznał chrześcijaństwo za oficjalną religię starożytnego świata. Ale niestety Kościół zapłacił za to też wysoką cenę. Bo skoro chrześcijaństwo stało się oficjalną religią imperium, skoro chrześcijaństwo wyrosło na tą oficjalną religię imperium, no to oczywiście cesarz rościł sobie pewne prawa. Pamiętajmy, że cesarz rzymski w Rzymie czasów przedchrześcijańskich pełnił funkcję najwyższego kapłana, Pontifex Maximus. I on nie zamierzał z tej pozycji rezygnować. Cesarz oczywiście uznawał istnienie biskupów w różnego rodzaju wspólnotach chrześcijańskich, uznawał istnienie biskupa Rzymu, ale zaczął sobie rościć prawo do tego, żeby po pierwsze móc wskazywać owego biskupa Rzymu, po drugie, żeby to on rozstrzygał najważniejsze spory w świecie chrześcijańskim, no i po trzecie wreszcie, żeby cieszył się podobną, jeśli nie wyższą czcią niż ci stojący na czele wspólnot chrześcijańskich. I to połączenie świata państwa, świata świeckiego ze światem wspólnot chrześcijańskich, duchowych, z jednej strony oczywiście dla chrześcijaństwa było rozwiązaniem korzystnym, jeśli chodzi o rozwój Kościoła, ale z drugiej strony zapoczątkowało okres bardzo silnych ingerencji cesarstwa i władzy świeckiej w sytuację Kościoła, w to, jak Kościół funkcjonował i jak układał relacje wewnętrzne. I to był też ważny moment dla papiestwa i dla sposobu wyboru papieża, ale o tym opowiem wam już w kolejnym odcinku.